8 kwietnia pojawiła się w sklepach długo oczekiwana, bo chyba około 2 lata, miniaturka komputera wzorowanego na kultowej, szczególnie w Europie, jak i w Polsce, Amidze 500. Zapraszam na recenzję DA500, produktu firmy Retro Games, w której poruszę nie tylko sprawy ogólne i opiszę Wam ten sprzęt, ale też spróbuję na niego spojrzeć okiem doświadczonego fana starych gier i komputerów. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, chciałbym, byście zapoznali się z ofertą naszego partnera, z ofertą firmy PCBWay.com, dostawcy wszelkiego rodzaju usług związanych z produkcją i montażem płytek PCB. W tej firmie koszt produkcji 5 sztuk takiej podstawowej płytki to zaledwie $5, a płytka ta wcale taka mała być nie musi. Dodatkowo te $5 to jest właśnie taka sama ilość pieniędzy, jaką otrzymacie w postaci kuponu za samą rejestrację na stronie PCBWay.com. Także serdecznie zapraszam do zainteresowania się ofertą tej firmy, a my wracamy do tematu odcinka. Miniaturki i reedycje konsol na rynku nic nowego. Można by rzec, że ich historia to już ponad 2 dekady. Zaczęły się bowiem pojawiać jeszcze w czasach, które dzisiaj możemy spokojnie nazwać retro czasami. Boom na nie to jednak ostatnich 6 lat, kiedy to pojawiły się na rynku konsole NES i SNES Mini od Nintendo, kolejne wersje Segi Mega Drive Mini od AT Games i samej Segi oraz wiele innych sprzętów. W momencie tego wielkiego boom na rynku, w roku 2018 pojawiła się także miniaturka nowej firmy Retro Games, miniaturka komputera Commodore 64 w postaci konsoli bez działającej klawiatury, zwana po prostu DC64 Mini. Była ona na tyle popularna, że niedługo potem firma zdecydowała się także na wydanie pełnowymiarowej repliki komputera z działającą klawiaturą. Ten sprzęt nazwano po prostu DC64 oraz wariacji na jego temat The VIC-20, nawiązującej do sprzętu Commodore VIC-20. Od 2 lat natomiast czekaliśmy na zapowiedzianą jeszcze w 2020 roku, ale już wcześniej bardzo upragnioną kolejną replikę Amigi 500, czyli DA500, którą właśnie trzymamy w naszych rękach. Ten film nie jest rzecz jasna miejscem na opowiadanie o samym pierwowzorze, ale musicie wierzyć, że ten wyprodukowany w roku 1987 komputer był przełomem na rynku maszyn domowych. Królował wśród nich możliwościami graficznymi, dźwiękowymi, można by rzec multimedialnymi. Powstała na niego masa gier, wiele produkcji kultowych, część z nich, która można by powiedzieć nie zestarzała się źle, po prostu w ogóle się nie zestarzała, a także sporo profesjonalnego oprogramowania, w tym sporo oprogramowania graficznego i wideo. Komputer ten rozszedł się w około 5 milionach egzemplarzy i najpopularniejszy był w Europie, a na początku lat 90. również w Polsce. Amiga to jeden z tych retro sprzętów, który nigdy nie odszedł z użycia i ma do tej pory ogromną rzeszę fanów, w tym pewną ilość naprawdę hardkorowych ultrasów. Co znajdziemy w pudełku z DA500? Pudełku, które zresztą wygląda naprawdę ładnie i myślę, że może naprawdę przyciągnąć oko na półce w jakimś elektromarkecie. Po pierwsze samą jednostkę centralną. Spoglądając na nią od razu można zrozumieć, dlaczego część fanów takich miniaturek kupuje je po prostu ze względu na ich wygląd. Niesamowite wykonanie, niesamowite detale, prześliczna po prostu, ale rzecz jasna niedziałająca klawiatura. Diody, żebrowanie z boku, stacja dyskietek, no po prostu sama słodycz. Rzecz jasna nie znajdziemy na niej ze względu na skomplikowane kwestie licencyjne ani nazwy Amiga zastąpionej przez DA500, ani logo Commodore, ani logo Commodore zastąpionego przez lekko nawiązujące do słynnej amigowej skaczącej piłki logo tego sprzętu. Z rzeczy współczesnych z tyłu komputera znajdziemy 3 porty USB do podłączenia kontrolerów i pamięci masowej, pendrive'a USB, port HDMI do podłączenia się pod telewizor czy monitor. No, przy okazji cieszy mnie, że jest to pełnowymiarowy port HDMI, a nie wersja mini czy mikro.
które pojawiają się w różnych sprzętach, na przykład ten ostatni pojawił się w Raspberry Pi 400. Dalej mamy jeszcze gniazdo zasilania USB-C, czyli standard w dzisiejszych czasach, oraz przycisk włączający konsolę. Tak spoglądając jeszcze na pudełko, w sumie nie wiem, kiedy kolor czerwony stał się kolorem Amigi, bo przez lata tym kolorem był komodorowski kolor niebieski. Choć rzeczywiście przypomina ono pudełka do komputera Amiga 500 Plus z początku lat 90. w tzw. edycji Cartoon Classic. Notabene bardzo podobną kolorystykę ma pudełko i komputer Raspberry Pi 400, która właśnie tłumaczona była jako nawiązanie do Amigi. No ale dobrze, koniec dygresji. Koniec dygresji, bo to przed nami myszka wzorowana na słynnej komodorowskiej myszy 1352 do komputera Amiga, której design był wzorowany na starszych modelach myszy do Commodore 64, 1350 i 1351. Ta wersja jest, co ciekawe, ciut mniejsza od oryginału, choć w prototypowej wersji DA500, jak można znaleźć na filmikach w internecie, miała ona taki sam rozmiar. Teraz się zmniejszyła. Nie ma co tu ukrywać, myszka ta do najwygodniejszych, najbardziej ergonomicznych nie należy i nigdy nie należała, ale chyba jednak chodzi nam tutaj bardziej o jej kultowy status i kanoniczny wygląd. Na szczęście nie mamy tu do czynienia z myszką kulkową, ale nowoczesną myszką optyczną i dzięki Bogu. Każdy, kto po latach używania współczesnych myszy zasiądzie przed Amigą lub C64 z oryginalną myszką kulkową, stwierdzi na 100%, że myszka ta jest popsuta. A nie jest. One po prostu tak źle działały przez tą swoją kulkowość. Mysz z DA500 jest oczywiście myszą USB i można ją podłączyć do każdego komputera, co oczywiście sensu nie ma, ale można ją również podłączyć do DC64, co już sensu ma całkiem sporo. Do obsługi GOS-a. Pewnie dlatego istnieje teoretycznie możliwość zakupu takiej myszki w sklepie osobno. Teraz czas na kontroler dołączany do DA500. Wybór tutaj jest dość kontrowersyjny, choć można go częściowo zrozumieć. Mimo bowiem, że za świetności Amigi 500 królowały joysticki, do DA500 został dołączony pad. Rzecz jasna, firma Retro Games postarała się o to, by pad ten był choć trochę związany z komputerem. Jest to bowiem pad wzorowany na dodawanym w roku 1993 do konsoli Amiga CD32. No dobrze, może słowo wzorowany jest trochę tutaj na wyrost, bardziej pasuje nawiązujący. Inny jest bowiem zarówno kształt, rodzaj D-pada i rozłożenie przycisków. No i rzecz jasna kolor kremowy 500-kowy zamiast czerni CD32. Przy okazji do DA500 dołączany jest jeden taki pad. Jeśli chcielibyśmy sobie zakupić drugi do Amigi czy też do DC64, w sklepie znajdziemy już tylko takowy właśnie w kolorze czarnym. Ok, dlaczego rozumiem tę dość dziwną decyzję o wrzuceniu do pudełka pada zamiast joystick? Rozumiem ją z trzech powodów. Po pierwsze, rozumiem względy ekonomiczne. Wykonanie pada jest o niebo tańsze od wykonania joysticka, a Retro Games pewnie chciało zachować sensowną cenę dla całego produktu. Dwa, na padzie znajdziemy dużo więcej miejsca na różne guziki, czy to typowego D-pada, typowo użytkowe menu, czy home, czy też takie do grania. Tutaj mamy aż 4 butony i 2 triggery. To wszystko w sumie pozwala na wygodniejsze mapowanie różnych dodatkowych funkcji w grach niż na tych małych, dziwnych guziczkach na joysticku do DC64. 3. Sporo gier na Amigę da się grać na padzie i to czasami wygodniej niż na joyu. Na przykład w platformówki, flipery, czy czasami w shoot'em upy. Czy mnie osobiście pad przeszkadza, czy komuś może on przeszkadzać? Mi nie tak bardzo jak się spodziewałem, ale momentami przeszkadza. Ja jako dziecko joysticków do tej pory używając pada nie czuję się w pełni z nim naturalnie. Jest to dla mnie cały czas jakiś wysiłek, choć staram się od wielu lat nauczyć tego typu sterowania. Są jednak gry, szczególnie które wymagają chodzenia po skosie, w których aż prosi się o joystick. No i tutaj w sumie teoretycznie nie ma większego problemu, możemy bowiem podłączyć joye z DC64,
które też można kupić osobno. Pech jednak chce, że ja tego typu joyów, arkadowych sticków, dosyć nie lubię. W pudełku znajdziemy jeszcze kabel HDMI oraz kabel USB-C. Ładowarki standardowo nie ma, sam komputer pobiera zaledwie 1 A prądu, także można go podłączyć praktycznie do każdej współczesnej ładowarki do komórki. No tak, mamy jeszcze szybką instrukcję obsługi zawierającą podstawowe informacje o sprzęcie i jego użytkowaniu, w tym w języku polskim. Pełna instrukcja jest natomiast do osiągnięcia ze strony producenta, już tylko po angielsku. Przy pierwszym uruchomieniu musimy wybrać język i tu od razu miła niespodzianka, miłe zaskoczenie. Mamy polski, choć muszę powiedzieć, że niektóre wyrazy tłumaczone są dość dziwnie, ale da się je zrozumieć. Druga opcja do wyboru to częstotliwość odświeżania ekranu 50 albo 60 Hz. Generalnie jeśli nasz telewizor obsłuży tę pierwszą, a to, że jesteśmy w Europie znaczy, że obsłuży, należy wybrać właśnie ją, ponieważ z taką prędkością obraz generowała oryginalna Amiga w Europie, skąd też pochodzi większość gier na nią wyprodukowanych. I tak oto oczom naszym ukazuje się karuzela z grami. Tutaj muszę powiedzieć, że trochę zaskoczyła mnie jej nowoczesność. Przez chwilę miałem wrażenie, że odpaliłem jakąś paczkę z grami opartą na RetroArch czy innym tego typu rozwiązaniu. Z jednej strony brakuje mi tutaj troszkę tak zwanej amigowości, z drugiej taki design jest o niebo czytelniejszy od tego na przykład w karuzeli z DC64 nawiązującej do stylu Commodore 64. Gry możemy scrollować, przełączać za pomocą D-pada. Do każdej dołączona jest krótka informacja z opisem, który warto przeczytać, bo można w nim znaleźć na przykład kod potrzebny do przeskoczenia intra w Another World. Poniżej z jednej strony ikonkami przedstawiona jest ilość graczy, jaka może brać udział w rozgrywce i obsługiwane kontrolery, a z drugiej strony ocena w gwiazdkach, ocena, którą sami nadajemy oraz ikona dyskietki pokazująca, czy mamy już i ile zapisanych stanów gry dla danej gry. Na dole ekranu znajduje się menu, którego funkcje wywołuje się przyciskami pada. D-pad góra, pomoc. Ważna pozycja, pod którą znajduje się opis mapowania funkcji na padzie i na myszy. O ile w części gier mapowanie jest bardzo intuicyjne, od kierunki i fire i bardzo często, co jest mega fajnym patentem, podpięcie kierunku w górę, czyli skoku pod jeden z przycisków fire, co ułatwia bardzo grę padem w platformówki. To w niektórych grach korzystających częściowo z klawiatury w oryginalnej Amidze znajdziemy tam dużo różnych funkcji. Sam pad pozwala na zamapowanie około 18 poleceń w dwóch grupach, więc czasami jest tego sporo, na przykład przy symulatorach czy Wormsach. D-pad w dół, zapisane gry. Tutaj możemy uruchomić wcześniej zapisany stan gry, bowiem podobnie jak w DC64 istnieje możliwość wykonania takich zapisów, niezależnie od tego, czy w samej grze jakaś forma zapisu była, a najczęściej jej nie było. W tym samym menu, jeśli mamy już uruchomioną grę, takiego zapisu stanu możemy dokonać. Przycisk X, ulubione, nadaje grze gwiazdki od 0 do 4, co przydaje się przy używaniu kolejnego przycisku Y, sortowania, które można ustalić na kilka sposobów, w tym także po prostu alfabetycznie i po liczbie przyznanych przez nas gwiazdek. Przycisk menu, przejście do opcji, a o opcjach później. I przycisk A rozpoczyna wybraną grę. Gry, jako że zapisane w pamięci flash konsoli, uruchamiają się błyskawicznie. W samej grze na razie tylko powiem, możemy używać pada, myszy, do grania, a jeśli chcemy wywołać klawiaturę ekranową, musimy wcisnąć przycisk menu. Klawiatura ta głównie przydaje się nam do wpisywania imion naszych postaci i drużyn w grach, czasami do wyboru jakiejś opcji, na przykład wyboru numeru stołu w pinballu. Przycisk Home to powrót do karuzeli. Dopóki nie uruchomimy kolejnej gry, miniaturka aktualnie ogrywanej, choć zawieszonej, widoczna jest na ekranie w prawym górnym rogu. W tym momencie możemy na przykład właśnie zapisać stan gry.
Gry. W co możemy zagrać? Na konsoli znajdziemy 25 tytułów pochodzących nie tylko z Amigi 500, ale również z modelu Amiga 1200, który był szybszy, lepszy i bardziej kolorowy. Także kilka pozycji może posiadaczy gołej 500 zaskoczyć. Ocena takiej listy gier i stwierdzenie, czy jest to lista dobra, czy zła, jest po prostu niemożliwa. Prawdopodobnie to, czy za młodo graliśmy w te czy inne tytuły, zdecyduje, co każdy z nas sobie o tej liście pomyśli. Musimy być jednak świadomi, że lista ta nie powstała w pustce. Jest raczej wypadkową tego, w jakie tytuły grali twórcy konsoli Anglicy i które uważali za kultowe i godne wrzucenia na maszynę oraz tego, do czego mogli nabyć licencje, co nie jest w dzisiejszych czasach takie proste. Nawet jak się ma pieniądze. Ja przeglądając tą listę mogę ją podzielić na następujące grupy. Tylko pamiętajcie, to jest tylko mój subiektywny podział i nie kłóćcie się o niego ze mną, choć chętnie usłyszę Wasze takiego podziału wersje. Gry, z których obecności się cieszę. The Chaos Engine. Jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza strzelanka chodzona na Amigę. Dobra w pojedynkę, doskonała w koopie. Niestety, jak na mój gust, źle się gra nią padem. Tutaj by się przydał Joy. Pinball Dreams, znany i dobry pinball na Amigę, na której tego typu gry były bardzo popularne. Nie wiem, czy jest najładniejszy z dostępnych na ten sprzęt, ale naprawdę jest dobry. Worms The Director's Cut. Coś, w co większość amigowców zagrać chyba nigdy nie mogła, bo jak mnie pamięć nie myli, to pełna wersja Wormsów dostępna była tylko na Amigę 1200. Na A500 dostępne było tylko demo, a po drugie mamy tu do czynienia ze specjalną ich wersją z roku 1997, taką ostateczną wersją amigową, której, jak podaje Wikipedia, sprzedało się tylko około 5000 kopii. Gry, których obecność rozumiem albo mi się spodobały. Zool, Ninja of the Nth Dimension, jedna z najpopularniejszych platformówek na Amigę, wielka reklama lizaków Chupa Chups i odpowiedź na Sonika z Segi. Niestety, tak jak nie lubię Sonika, tak i Zool mi nie podchodzi. Wolałbym pewnie Super Froga, ale na pewno wielu graczy aż skacze z radości z jego obecności na składance. No i oczywiście mamy tutaj wersję AGA, czyli z Amigi 1200. Niestety jest to jedna z niewielu platformówek, która chyba lepiej nadaje się na Joya niż na pada z uwagi na specyficzne sterowanie postacią. Another World, jedna z przełomowych gier platformowych, graficzne cudo, wychwalana przez wszystkich i słusznie. Najwyższa liga światowa, cholernie trudna, może kiedyś znajdę miesiąc czy dwa, żeby w końcu w nią sensownie zagrać. Simon the Sorcerer, dobry przedstawiciel klasycznych i popularnych na Amidze przygodówek, point and click, pełna humoru i ciekawej historii. W sumie co to by była za składanka amigowych gier bez przedstawiciela właśnie tego gatunku? No i oczywiście znowu wersja z Amigi 1200, czyli bardziej kolorowa. Alien Breed Special Edition 92. Boże, kaleczę te tytuły tych gier. Znana i popularna chodzona strzelanka oparta o kanwę filmów Alien ze zbieraniem kluczy, dokupywaniem broni i takimi różnymi bajerami. Czyli jakby to napisał pan Czajkowski na kasecie do Commodore 64, Komandos w labiryncie strzela. Alien Breed, ale 3D. Jedna z amigowych odpowiedzi na Duma, dzięki mocy zawartej w DA500, która emuluje tutaj ewidentnie minimum Amigę 1200 z jakimś sporym turbo, możemy zagrać w nią całkiem płynnie, choć i tak mało co będzie na ekranie widać. No ale spróbować warto, choćby dla pokazania, że Amiga też próbowała w gry 3D. Speedball 2. Kultowa, futurystyczna gra sportowa, bardzo dobra na dwóch. Na jednego też da się zagrać. Mimo że nie jestem fanem tego typu gier, to ta gra jest naprawdę fajna. Chociaż tutaj znowu przydałby się Joy, bo w tą grę się gra naprawdę brutalnie. California Games, przedstawiciel gier sportowych. Szczerze, akurat nie wiem dlaczego wybrano ten,
który zawiera najdziwniejsze sporty. Jak sama nazwa wskazuje, rodem z plaż Kalifornii. Osobiście wolałbym coś bardziej tradycyjnego, jakieś zimowe czy letnie igrzyska. Projekt X czy Project X Special Edition 93. Bardzo popularny i nowoczesny shooter. Gra, w którą powinno mi iść nie zgorzej, ale którą tragicznie steruje się padem. Kick-Off 2, przedstawiciel niezwykle popularnych na Amidze piłek kopanek, czyli po prostu piłek nożnych. Fanem nie jestem, a dodatkowo ta gra zupełnie mi nie podchodzi, no ale zdaję sobie sprawę, że ma dużo fanów. No i jakaś piłka z Amigi na tej liście się musiała znaleźć, choć pewnie gracze bardziej cieszyliby się z innego tytułu. Kwak! Nie znałem tej gry, a to całkiem przyjemna platformówka. Miło się w nią grało. Stunt Car Racer, wyścigi w 3D, no w sumie nie wiem, no, to jest taka jedna z ostatnich gier, jakie mógłbym zaliczyć do dla mnie ciekawych, choć równie dobrze mógłbym w nią zagrać na Commodorku. Gry pozostałe, czyli gry, których albo nie znałem, albo nie wiem w sumie po co się na tej DA500 Mini znalazły. Nie bijcie mnie, że wrzucam te dwie kategorie do jednego kosza, gry przeze mnie nieznane, a może dobre i gry, które wywołują u mnie tylko takie wzruszenie ramion. No ale tych już nie będę opisywał, po prostu je wymienię. Arcade Pool, ATR, Battle Chess, Cadaver, Dragon's Breath, F16, Paranoid 90, Supercars 2, The Lost Patrol, The Sentinel i Titus the Fox. Przepraszam za mordowanie wymowy tytułów w tych grach. No i zapraszam do klawiatur do komentowania, którym z nich powinienem dać drugą, większą szansę. Wróćmy jednak do jeszcze jednej rzeczy z menu, której nie omówiłem, do opcji. W opcjach, a dokładnie w opcjach wyświetlania, mamy możliwość zmiany skalowania obrazu z 4:3 do 16:9 od najmniejszej do największej, gdzie możemy wybrać, czy chcemy grać w mniejszym kwadracie na ekranie, czy grę rozciągnąć i na ile. Możemy włączyć także efekt CRT, czyli ten obrzydliwy efekt poziomych linii, za którym niektórzy tak bardzo przepadają, oraz włączyć lekki anty-aliasing, jeśli nie lubimy dużych kwadratowych pikseli. W opcjach systemowych możemy zmienić czułość myszy, zmniejszyć głośność muzyki w menu oraz zmienić tryb działania czerwonej diody zasilania na kontrolowany przez gry lub zawsze włączony. Z menu możemy także zmienić język, wyłączyć urządzenie, no i zajrzeć do opcji zaawansowanych. W opcjach zaawansowanych, telewizyjnych, możemy zmienić tryb wyświetlania z 50 na 60 Hz, o czym mówiłem przy samym uruchomieniu konsoli, oraz wyłączyć lub włączyć skalowanie obrazu do brzegów telewizora. Informacje systemowe to miejsce, w których kiedyś, no pewnie już niedługo, będziemy mogli zaktualizować oprogramowanie komputerka. Informacje prawne pokazują nam licencje także na oprogramowanie open source'owe użyte w tym projekcie. Przywracanie ustawień fabrycznych robi dokładnie to, co powinno. Przywraca ustawienia fabryczne. No i ostatnia opcja, która pojawia się dopiero po włożeniu dodatkowego pendrive'a USB. Tryb ekspercki pozwala nam na jego włączenie. Co on robi, powiem za chwilkę. No i w sumie na tym można by zakończyć omawianie funkcji DA500, które są dostępne, że tak powiem, out of the box, czyli po wyciągnięciu z pudełka. Teraz czas na troszkę bardziej nerdowskie tematy. Po pierwsze, co siedzi w tej obudowie? Ja swojej nie otwierałem, ale zrobili to inni, więc mogę po prostu podzielić się tą wiedzą. W środku mamy układ System on Chip Allwinner H6 składający się z 4-rdzeniowego procesora Cortex A53, oczywiście ARM, i układu graficznego MAL T720MP2. Co nam to mówi? Ano to, że sam procesor to jednostka taka, jaką znajdziemy także w np. Raspberry Pi 3 i Raspberry Pi 2, chociaż chodzą słuchy, że jest ona w DA500 taktowana zegarem nie około 1 GHz, ale około 2 GHz. Ile DA500 posiada pamięci?
RAM tego niestety nie wiem, ale podejrzewa się, że jest to około od 0,5 do 1 GB. Wiemy natomiast, ile pojemności ma nieulotna pamięć flash 256 MB. To właśnie tam mieści się te 25 gier oraz system operacyjny Linux, który napędza konsolę. No właśnie, na czym te gry tak naprawdę w tej konsoli chodzą? W DA500 znajdziemy emulator Amibery 3.3, bardzo popularny emulator będący pochodną z najpopularniejszego chyba i znanego każdemu WinUAE. Z jednej strony trochę uproszczonego, by działać płynnie na ekonomicznych procesorach z rodziny ARM, z drugiej strony posiadającego dodatkowe funkcje ułatwiające budowę z niego małej stacji do gier, no na przykład Raspberry Pi, od którego zresztą pochodzi nazwa samego projektu – Raspberry. Wersja 3.3 nie jest już najnowszą wersją tego oprogramowania, bo dostępna jest już nowa, duża gałąź w wersji 4. Ale wersja trzecia budowana była z myślą właściwie głównie o Pi 3, które posiada ten sam procesor co DA500, także wybór tej wersji jest całkiem sensowny. Emulator Amibery obudowany jest przyjaznym interfejsem użytkownika, tą karuzelą, którą opisywałem przed momentem. Co ciekawe, karuzela ta nosząca nazwę kodową Red Quark jest znowu przeróbką innego popularnego rozwiązania RetroArch. Nic więc dziwnego, że mi ta karuzela RetroArch przypominała. Generalnie podobnie jak w przypadku DC64, DA500 nie wyważa już otwartych drzwi i posługuje się sprawdzonymi rozwiązaniami. A jest jeszcze w nim zastosowane jedno sprawdzone rozwiązanie WHD Load. WHD Load, czyli możliwość uruchamiania własnych gier. Świetną sprawą jest to, że DA500 pozwala od razu na to, na co przy DC64 musieliśmy czekać kilka miesięcy, na możliwość uruchamiania własnych gier z nośnika USB. Wystarczy, że takowy włożymy sformatowany w systemie FAT32, czyli o partycji o wielkości do 32 GB do konsoli i od razu na naszej karuzeli pojawi się nowa pozycja – dostęp nośników USB. To polskie tłumaczenie jest bardzo dziwne. Pusty nośnik na niewiele się nam jednak przyda. Musimy na niego wrzucić jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest dostępny na stronie producenta pakiet nazwany DA500 WHD Load. Po prostu. Znajdziemy w nim dodatkowe oprogramowanie WHD Load z pewnymi dodatkami umożliwiający naładowanie gier bezpośrednio z plików z archiwów LHA oraz bazę danych z informacjami o blisku 7000 gier na Amigę, a może bardziej powiem 7000 plikach z grami na Amigę. Druga rzecz to oczywiście same gry. Co ciekawe, już teraz na stronie Retro Games możemy znaleźć jedną taką dodatkową polską Cytadelę. Myślę, że takich gier niedługo będzie tam więcej. A jeśli chcemy pograć w inne gry, tutaj trzeba być szczerym. Robota została już za nas zrobiona. W internecie znajdziemy tysiące gier przygotowanych i spakowanych do paczek archiwów LHA. Skąd się wzięły? No oczywiście z paczek z grami wykorzystywanych we wspomnianym wcześniej RetroArchu oraz przez samych amigowców, czy to na emulowanym sprzęcie, czy to na prawdziwej Amidze. Ja tutaj nie mogę Wam powiedzieć, skąd macie takie gry sobie wziąć, ale od czego jest Google i fraza WHD Load Games Download. Notabene trzeba powiedzieć, że tutaj chyba sporą robotę zrobiło Retro Games, które właśnie w dostarczanej przez siebie bazie wpisało informacje o blisko 7000 plików z grami, tak by bez Waszego udziału dało się je sensownie odpalić od razu z pendrive'a. Co mam tutaj na myśli? Ano, gdy wejdziemy na pendrive'a i najedziemy na wybraną przez nas grę, musimy wcisnąć guzik A, aby wybrać ten plik, wybrać tą grę. I teraz teoretycznie wystarczy wcisnąć Home, by ją uruchomić i wszystko powinno już działać. Każdy jednak, kto korzystał kiedyś z RetroArch czy innego emulatora, czy Amibery, WinUAE, czegokolwiek, wie, że różne gry wymagają ustawienia różnych opcji, wielkości pamięci, mapowania guzików, przyspieszenia, ustawienia kilku
opcje emulacji układów różnych i tak dalej i tym podobne. Są to rzeczy, które są bardzo dokładnie ustawione i dopieszczone dla gier wbudowanych w samą DA500 i na pewno też na dołączonej Cytadeli. Natomiast dla tych 7000 plików jest to wykonane, powiedziałbym, na oko. W większości przypadków gra się nam uruchomi, ale już czytałem, jak to niektórzy amigowcy płakali, że na przykład w Kajko i Kokoszu nie działa mysz, a w Dune 2 nie możemy odpalić klawiatury ekranowej i przez to uruchomić gry. Jeśli mamy takie problemy, to zamiast odpalać grę od razu przyciskiem Home, wciskamy przycisk menu. Na ekranie pojawi nam się wówczas uproszczone dość okno z podstawowymi informacjami i ustawieniami gry w emulatorze. Jeśli gra się nam źle wyświetla, możemy zmienić rozdzielczość. Jeśli wymaga myszy, a akurat mamy ustawiony joystick, możemy to zmienić i ustawić mysz na porcie pierwszym. Jeśli chcemy móc używać klawiatury ekranowej, możemy ustawić jako drugi kontroler pad z CD32. Jeśli potrzebujemy używać na szybko jakichś klawiszy, sami zamapujmy sobie gamepada. Tak jak mówiłem, mamy taką możliwość, możemy podpiąć aż 18 klawiszy. Wiadomo, część z nich pójdzie na kierunki Fire, ale pozostała może być klawiszami z klawiatury. Jeśli chcemy zmienić jeszcze kilka dodatkowych opcji, musimy sobie włączyć tryb ekspercki. Pamiętacie go jeszcze? To ten, o którym mówiłem dosłownie chwilę temu. Po jego włączeniu możemy jeszcze włączyć tryb Interlaced, emulujący zachowanie telewizora CRT, zmienić tryb emulacji chipu Blitter, wspomagającego działanie procesora w oryginalnej Amidze, zmienić ilość i rodzaj pamięci dostępnej dla gry oraz przyspieszyć działanie wirtualnej Amigi, przełączając działanie koprocesora Copper z wiernego na szybkie i włączając dodatkowe przyspieszenie procesora JIT, również kosztem wierności emulacji. Zanim pokażę Wam jeszcze jedną sztuczkę dotyczącą konfiguracji DA500, powiem kilka słów o tym, o czym narzekałem przy omawianiu gier, o braku joysticka. Generalnie do DA500 możemy bez problemu podłączyć Joy z DC64 Mini i z DC64 Maxi. To ten arkadowy stick nawiązujący do Competition Pro. Bez problemu zadziałają nam także pady USB z Xboxa, testowałem tego z 360, z PlayStation testowałem tutaj z PS4 oraz wszystkie takie standardowe pady działające nam pod Windowsem. Od tych udających ładne retropady do tych naprawdę tanich padów PC-towych. Rzecz jasna, mogą znaleźć się takie wynalazki, które DA500 nie pociągnie. Ja osobiście cierpię na to, że nie działa mi przejściówka z C64 Power na prawdziwe Joye na DB9. Być może problemem jest tutaj to, że obsługuje ona dwa joysticki naraz. Koniecznie muszę sobie ten problem jakoś rozwiązać i kupić lub zbudować własną przejściówkę, działającą przejściówkę, no bo bez prawdziwego Joya z DA500 no chyba ani rusz, a Unitora jeszcze na rynku nie ma. No i jeszcze słoń w składzie porcelany, klawiatura. Zadziała nam każda standardowa zewnętrzna klawiatura USB, nawet taka bezprzewodowa, a klawka nam się ta przyda nie tylko do gier takich jak symulatory lotu, do wpisywania jakichś imion, ale też do sztuczki, którą pokażę za chwilkę. Notabene w DA500 znajdziemy 3 porty USB, a chcielibyśmy do tej konsolki podłączyć naraz mysz, pad, drugi Joy czy drugi pad oraz pendrive'a z grami, no i może jeszcze klawiaturę, także przyda nam się na pewno tutaj hub USB. No i na koniec ta zapowiadana sztuczka. Dużo ludzi narzeka, że DA500 nie obsługuje uruchamiania gier z plików obrazu dyskietki, z plików ADF i że nie da się przez to odpalić na niej programów czy workbencha. Brak tej obsługi, choć jestem pewien, że zostanie ona dodana za jakiś czas, jest dość zrozumiały. DA500 jest dzieckiem zestawu Amibery i RetroArch, czyli bardziej konsolowego podejścia do Amigi. Takiego podejścia, które mimo tego, że twierdzi część osób, że nie jest to prawdą,
jest podejściem związanym zapewne z 95% użytkowników Amigi w Polsce. Jednak nic to. DA500 miała premierę 8 kwietnia, a już 3 dni później znaleziono sposób na obejście jej wszystkich ograniczeń. Wystarczy uruchomić dowolną grę z USB, pograć chwilkę i wyłączyć, przełożyć pendrive'a do PC-a. Można wtedy zauważyć, że przy pliku z samą grą spakowanym LHA pojawia się nam plik z tą samą nazwą i rozszerzeniem UAE. Jest to plik konfiguracyjny dla tej gry. Plik tekstowy, znajdziemy w nim wszystkie opcje emulatora, a jeśli jakiś nie ma, możemy je dopisać korzystając z dokumentacji. Możemy zmienić tu właściwie każdą opcję. Dodajmy jednak w tym momencie tylko jedną magiczną linię. Use GUI równe yes. I odpalmy ponownie tą grę na DA500 Mini. I oto przed nami prawdziwy szok. Przed odpaleniem gry pojawi się nam na ekranie pełen ekran konfiguracyjny Amibery. Tutaj możemy zrobić naprawdę wszystko. Jak choćby podpiąć jako dysk twardy nie dysk z grą, ale dowolny obraz dysku twardego z Amigi, na przykład z Workbenchem. Możemy też oczywiście podpiąć dowolne pliki ADF z pendrive'a i pograć sobie w gry z dyskietek. No i oto cała magia. Miałem jeszcze powiedzieć, po co ta klawiatura, zapomniałem. Niestety z pada nie da się przechodzić wygodnie pomiędzy opcjami w menu Amibery, a mysz w nim niestety nie działa. Pozostaje nam więc klawiatura USB i kursory na niej. Podsumowanie, jak mówi klasyka, to bardzo delikatna sprawa. Z punktu widzenia kolekcjonerskiego DA500 to jest naprawdę śliczne urządzenie. To jest urządzenie, które taki frabi na pewno chętnie by kupił i położył sobie na półkę jako miniaturkę obok innych konsolek i komputerów tego typu. Jeśli chodzi o podejście finansowe, co spojrzałem sobie dzisiaj, ile na Allegro kosztowałoby mnie złożenie komputerka, konsoli o podobnych możliwościach, czyli sprzętu opartego na Raspberry Pi 3 albo na Raspberry Pi 2. No i ku swojemu przerażeniu zobaczyłem, że Raspberry Pi 3 kosztuje w tym momencie ponad 600 zł, a Raspberry Pi 2 kosztuje ponad 200 zł. A to jest sam komputer, a gdzie do tego jeszcze obudowa, taka śliczna jakaś obudowa, gdzie do tego fajny retropad, no i gdzie do tego retromyszka. No oczywiście można powiedzieć, że pad i myszkę prawdopodobnie każdy fan retro jakąś w domu posiada, ale w tym momencie cena DA500, która wynosi 599 zł i to, że można ją kupić praktycznie od ręki w jakimś dowolnym elektromarkecie, jak kupiłem swoją na przykład w Euro AGD, powoduje, że dla wielu osób taka Amiga może być ciekawym wyborem sprzętowym. Szczególnie, że można na niej zrobić nawet całkiem sporo i to trochę poważniejszych rzeczy niż uruchomienie samych wbudowanych gierek i uruchomienie właściwie każdej innej gry, którą możemy sobie wrzucić na USB. Ten mały hack, który Wam pokazałem, pozwala nam na zrobienie z tego takiego prawdziwego multi-emulatora, oczywiście tylko dla Amigi. Co o tym sprzęcie powiedzą nam amigowcy? Część amigowców, tych, którzy lubują się bardzo w sprzęcie, powie nam, że ten sprzęt jako tylko emulator i to tylko pozwalający na uruchamianie gier, no nie jest dla nich dobrą opcją, nie jest dla nich ciekawym rozwiązaniem. No i z takim podejściem oczywiście można się zgadzać albo nie zgadzać, ale ono jest w pełni zrozumiałe. Są wśród nas puryści, którzy po prostu lubią tylko i wyłącznie przebywać z tym prawdziwym sprzętem. No i dla nich być może taki plastikowy, jak to się mówi, erzac. No i być może dla nich taki plastikowy produkt zastępczy nie jest ciekawą opcją. Natomiast bardzo ciekawym jest podejście, z którym spotkałem się po raz pierwszy dopiero w tych ostatnich dniach. To jest podejście, w którym ujawnili się obrońcy takich komputerków jak Raspberry Pi 400, jak Raspberry Pi 4, którzy twierdzą, że nie ma sensu kupowania tego produktu, ponieważ jedyną prawdziwą emulowaną Amigą jest właśnie Pi 400, ewentualnie PC. Także nawet ja, osoba, która stwierdziła kiedyś, że najlepszą Amigą jest PC, a później także stwierdziła, że najlepszą Amigą jest Pi 400,
jest tutaj troszkę zdziwiona, jest tutaj troszkę w szoku. Pojawia się też opinia, że ze względu na małą ilość gier i ich dobór, taki normalny człowiek z ulicy, który będzie chciał sobie kupić ten sprzęt, by przypomnieć sobie lata młodości, odbije się od niego, już nigdy nie sięgnie więcej po żadną miniaturkę, po żadne emulatory Amigi. No tutaj osobiście uważam, że jest to dosyć niepoprawna opinia, ponieważ nawet jak już sobie subiektywnie porównujemy listy gier dostępnych na różnych miniaturkach, to na D64 Mini te gry były znacznie gorsze niż gry, które możemy znaleźć na DA500. A D64 Mini było takim sukcesem, że firma Retro Games wyprodukowała jeszcze później wersję Maxi VIC-20 i jeszcze ją było stać na wyprodukowanie DA500. Także myślę, że takie osoby się wcale od tej 500, od A500 nie odbiją. Myślę nawet, że ten komputerek sprawi im całkiem sporo radości, a i też prawda jest taka, że sporo ludzi jest na tyle ogarniętych, że być może skonfigurować sobie samemu Pi400 z Amibery, z WHD Load, z instalacją Workbencha w stanie nie będą, bo nie jest to taka prosta sprawa, ale ściągnąć sobie, kurczę, gierki w plikach LHA, to naprawdę chyba większość z ludzi korzystających na co dzień z internetu będzie umiała. I wtedy ten problem, że im niby gry nie pasują, no chyba będzie zupełnie już niebyły. Myślę, że już wystarczająco dużo czasu Wam zabrałem i że o DA500 powiedziałem całkiem sporo, ale na końcu jeszcze oczywiście muszę wspomnieć o jednej sprawie. Ten komputerek, tą konsolę DA500 nie otrzymałem od dystrybutora polskiego Koch Media. No żeby być tak zupełnie szczerym, to w momencie składania tego filmu otrzymałem informację od dystrybutora, że są mi już w stanie pożyczyć jednostkę do recenzji i miałbym ją już kilka dni po premierze tego filmu. Tylko zakupiłem ją za pieniądze, które udało mi się zebrać na streamie, które mi zapewniliście i bardzo dziękuję Wam, moi drodzy widzowie, że umożliwiliście mi zrecenzowanie tego sprzętu. Jestem bardzo za to wdzięczny. Zapraszam Was jeszcze na zakończenie do subskrypcji naszego kanału, do odwiedzenia naszego Discorda, a jeśli chcecie, macie ochotę również do wspierania naszego kanału, czy to na Patronite, czy to bezpośrednio na YouTubie. No i co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.